Skorpiony drogie, zacznę od ważnych emocji dla Was w maju. Część z Was będzie czuła potrzebę powrotu do pewnej kreatywności, twórczości, robienia czegoś własnymi rękami, robienia czegoś z siebie, dzięki swoim talentom i wrodzonym możliwościom. I warto iść w tym kierunku, moi drodzy. Jeszcze, jakie będą emocje ważnych dla Was? Będą przestraszeni w Waszym życiu. Ci ważni mogą z jakiegoś powodu czuć strach. A cóż to będzie za powód, moi drodzy? Czuję, że to nie jest takie proste, że to nie jest coś, na co odpowiadamy bardzo łatwo. I są to różne sprawy ukryte. Są to takie tajemnice, które ktoś po prostu zabiera ze sobą i ucieka z nimi, nie chcąc pokazywać, kim jest. Bo inaczej wrony i kruki będą za nim podążać i krakać. To jest ktoś sprytny, tu jest ktoś sprytny, ale przestraszony. Drogie skorpiony, chciałabym jeszcze zobaczyć, co takiego jaśniejszego czeka Was w maju. I coś tutaj się, i druga karta do rąk też pcha. Drogie skorpiony, może Wam się spodobać zmiana, a nawet dwie zmiany. I w zależności od tego, jakie Wasze życie jest, jak się zaczyna maj, to tego będzie dotyczyła zmiana. Jeżeli zaczyna się izolacją, to możecie postanowić wyjść z niej. Jeżeli zaczyna się od jakichś szczególnych uwrażliwień i uczuciowości sporej, to możecie trochę te uczucia oddalić od siebie. Ale jeżeli jakby podchodzicie do maja na początku trochę bardziej na chłodno, to możecie spodziewać się, że wrócą głębsze uczucia związane z opiekuńczością, z wrażliwością i to one mogą wrócić w Was albo przyjść do Was od kogoś innego, od kogoś, kto był już kiedyś jakby wręcz zatopiony w uczuciach i emocjach, ale naturalnie czuje się z nimi dobrze. To jest odwrócona królowa kielichów. Mamy też odwróconego hierofanta. Moi drodzy, to też jest papież, nazywany jest papieżem. Tutaj ta karta nazywana jest papieżem. Czyli może być w pewnym sensie pewien rodzaj powrotu do papiestwa, powrotu do przewodnictwa, powrotu do tego, co było, a potem nie było i jest na nowo. Moi drodzy, jeżeli byliście bardzo na zewnątrz, to możecie poczuć potrzebę, żeby się schować i być może bliżej jakiegoś rodzaju pisma czy księgi i posłuchać kogoś uważnie. Tu chodzi o pewnego rodzaju przewodnictwo. Możemy powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju pasterz, ale w tym momencie ten pasterz przyjmuje postać mądrej sowy. Kogoś, kto może nie jest od razu tak bardzo widoczny, kogoś, kogo nie jest łatwo spotkać i czasem może dosłownie siedzieć po nocy. Może czasem funkcjonować w nocy całkiem nieźle przynajmniej, może zajmować się swoim życiem w nocy i w nocy można słuchać jego pewnego rodzaju czy jej pochukiwań. Kogoś takiego można zobaczyć w nocy. Może i w dzień,
Ale może Wam w nocy jest łatwiej tego kogoś zobaczyć, drogie Skorpiony. I to będzie takie jasne w tym wszystkim, moi drodzy. Jeszcze wyjmę Wam kartę, która ma podpowiadać, na co powinniście szczególnie uważać. Uważajcie na to, żeby nie zjadł Was perfekcjonizm, ale też, żeby nie porzucić całkowicie Waszego warsztatu. Róbcie dalej to, co macie do robienia, szlifujcie, jeżeli chcecie, ale tak jak mówię, nie pozwólcie, żeby przyginać w którąkolwiek stronę. I niech nie ma dla Was wielkiego znaczenia to, czy ktoś patrzy, czy nie. Bo w maju to może mieć większe znaczenie. To może Was albo demotywować do robienia czegokolwiek, to odwrócenie, bo tu ktoś jest jakby odwrócony, albo może sprawiać, że będziecie próbowali wszystko tak wyszlifować, że jakikolwiek błąd, czy jakiekolwiek niedociągnięcie będzie urastało do wielkiego problemu, który może Was paraliżować w tym, żeby dojść do ostatecznych rezultatów. I jeszcze jedną kartę, tak po prostu Wam wyjmę. Tak po prostu na maj. I zobaczę ją sama, bo to będzie coś, co będą widzieli inni pierwsi. I Wy nie będziecie świadomi tego, co oni widzą na początku. Bo mogliście myśleć, że nikt nie patrzy. Ale znajdą się tacy, którzy zobaczą to mistrzostwo, zobaczą, że ktoś działa, że ktoś robi, że ktoś nad czymś pracuje. Więc jakby ten temat szlifowania jest dla Was szczególnie ważny w maju.